Cześć, witam w drugim odcinku o modelach Lancia. Poprzednią część zakończyłem na roku 1986 i B-grupowej Lancia Delta S4. Oczywistym jest, że przeskakujemy do roku 1987, do grupy A i do chyba najbardziej rozpoznawalnej rajdówki XX wieku, jaką jest Lancia Delta. Lancia wprowadziła do Mistrzostw Świata samochód, który stał się absolutną legendą i na wiele lat zdominował mistrzostwa WRC. Lancia Delta we wszystkich wersjach zdominowała też gabloty kolekcjonerów. Sprawdziłem to i wyszukiwarka modeli pokazuje wynik 437 modeli w różnych skalach, w różnych oklejeniach, różnych producentów. Oczywiście w modelarstwie dominują fabryczne, najbardziej rozpoznawalne barwy Lancia Martini i wszystkie delty, jakie posiadam, są w tych barwach. Pierwszy model, jaki możecie zobaczyć, to Lancia Delta HF4WD grupy A. Sprzedawany przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Jest to model samochodu z rajdu Monte Carlo z 1988 roku. Samochód, którego załoga Bruno Sabi, Jean-François Fouchy, ten rajd wygrała. Co ciekawe, nie jest to wersja Lancia Delty, która była jakoś wyjątkowo dobrze przygotowana do WRC. Lancia nie miała zbyt dużo czasu, żeby po zmianie przepisów ten samochód solidnie przygotować. Na szczęście ten sam problem dotyczył pozostałych zespołów rajdowych i jak się okazało, Lancia na tle innych producentów poradziła sobie zdecydowanie najlepiej. Parametry techniczne tego samochodu nie są jakieś szokujące. Silnik rzędowy, czterocylindrowy, turbodoładowany, 1995 cm3. Na początku miał moc tylko 238 koni mechanicznych. Potem w trakcie sezonu był poprawiany i w 1988 roku już ten samochód miał około 250 koni mechanicznych i bardzo przyzwoity moment obrotowy, 405 Nm. Ważył około 1120 kg w wersji asfaltowej, a w wersji szutrowej waga mogła zbliżać się do około 1200 kg. Napęd na 4 koła przenoszony był przez 5-biegową skrzynię w układzie H. I pomimo, że te parametry nie były jakoś specjalnie wyśrubowane, to fabryczna Lancia użyła tego samochodu w 15 rajdach WRC w latach 1987-1988, z czego 11 rajdów wygrali, więc skuteczność wręcz niewiarygodna. Konkurencja została przez Lancię absolutnie zdominowana i z łatwością w roku 1987 i w 1988 Lancia wygrała Mistrzostwa Świata Producentów. W 1987 roku, startując tą wersją Delty HF4WD, Juha Kankkunen zdobył indywidualny tytuł Mistrza Świata. Lancia jednak nie zamierzała stać w miejscu, bo konkurencja oczywiście rozwijała swoje samochody. Najbardziej naciskali producenci z Japonii i w roku 1988, ale nie jak to zwykle bywa na początku sezonu, tylko w jego trakcie, dokładnie miało to miejsce w marcowym rajdzie Portugalii, Lancia wprowadziła ewolucję tego samochodu, która była dużo bardziej dopracowana i była zdecydowanie bardziej agresywną rajdówką. Była to Lancia Delta Integrale. Została wprowadzona do rajdów w dwóch wersjach. Na początku wersji 8-zaworowej, a w październiku 1989 roku zadebiutowała wersja 16-zaworowa. Mam dwa modele Delty Integrale i oba modele to jest wersja 16V, czyli 16-zaworowa. Dosyć łatwo odróżnić wersję 8V od wersji 16V. Wersja 8-zaworowa ma płaską maskę, a w 16 Lancia musiała zastosować maskę z wypukłością przez środek,
bo zwyczajnie na nowej, wyższej głowicy nie mieścił się dolot powietrza. Lancia, wprowadzając model Integrale, w widoczny sposób poszerzyła też nadkola, co sugeruje, że zwiększył się rozstaw kół. Wersja 16V otrzymała też większe tarcze hamulcowe w stosunku do poprzednich ewolucji. Pod maską, oczywiście znana z poprzedniego modelu HF4WD, jednostka oznaczona Lancia typ 831 o pojemności 1995 cm3, ale ze zdecydowanie większą turbiną i całkowicie nowym oprogramowaniem. Efekt był taki, że wersja 8-zaworowa generowała 280 koni mechanicznych i 390 Nm momentu, a wersja 16-zaworowa 295 koni i aż 410 Nm momentu. Wersja Integrale dostała też nową, lepiej zestopniowaną skrzynię biegów z 6 przełożeniami. Masa samochodu zarówno w wersji 8V, jak i 16V to około 1115 kg. Oba modele, które posiadam, są sprzedawane przez wydawnictwa Hachette i Salvat. Pierwszy z tych modeli to wersja asfaltowa z rajdu Sanremo z roku 1989 załogi Miki Biasson Tisano Siviero, załogi, która wygrała ten rajd. Druga Delta Integrale 16V jest to model samochodu w specyfikacji szutrowej z rajdu Safari z 1991 roku. Łatwo to poznać po charakterystycznym orurowaniu przedniej części nadwozia, co chroniło te samochody przed fauną i florą afrykańską. Samochód, który był prowadzony przez legendarną załogę Juha Kankkunen, Juha Piironen, i tylko z dziennikarskiego obowiązku dodam, że oczywiście wygrali ten rajd. Podobnie jak Delta HF4WD, Delta Integrale również deklasowała konkurencję większości rajdów. Przewaga może już nie była tak wyrazista jak w latach 1987-1988, natomiast pozwoliło to Lancii zdobywać kolejne tytuły Mistrza Świata Producentów w roku 1990 i w roku 1991. Ponadto w roku 1989 Miki Biasson został mistrzem świata, a w 1991 sukces ten powtórzył Juha Kankkunen. W sumie Lancia, dysponując modelem Delta Integrale, w latach 1989-1991 wygrała aż 27 rajdów WRC w klasyfikacji generalnej, wielokrotnie zajmując całe podium. Natomiast pod koniec roku 1991 japońscy producenci zaczęli dawać znaki, że doganiają technologicznie Lancię i Lancia wprowadziła kolejne modyfikacje. W roku 1992 do rajdu Monte Carlo Włosi wystawili samochód, który został nazwany Lancia Delta HF Integrale. Ten model, który tutaj możecie zobaczyć, jest to właśnie Lancia z debiutanckiego rajdu Monte Carlo 1992, załogi, która ten rajd wygrała, Didier Auriol, Bernard Ocelli. Model jest produkowany również przez wydawnictwo Hachette i wydawnictwo Salvat. Co się zmieniło w tej ostatniej, najbardziej zaawansowanej wersji Lancii Delty? Na pierwszy rzut oka widać, że jest jeszcze bardziej poszerzona. Nadkola przytyły, przybyło trochę wlotów powietrza, żeby poprawić chłodzenie, ale najbardziej charakterystyczną zmianą w nadwoziu jest spoiler, który pojawił się nad tylną szybą i to jest ta cecha, która pozwala natychmiast rozpoznać, w jakiej specyfikacji jest to samochód. Delta HF Integrale, która też często była nazywana Super Deltą, oczywiście też otrzymała trochę zmian pod maską. Zmodyfikowana jednostka pochodząca z modelu Integrale 16V
dostała nieco poprawione chłodzenie i kilka poprawek w obszarze wtrysku, turbiny oraz kolektorów. I chociaż oficjalnie na papierze wciąż pojawia się wartość 295 koni mechanicznych, to już wartości podawane przez literaturę fachową z początku lat 90. oscylują raczej w granicach 320-330 koni mechanicznych i 430 Nm momentu obrotowego. Co ciekawe, wszelkie publikacje techniczne są bardzo zgodne i precyzyjne, jeśli chodzi o wagę delty HF Integrale i zawsze podawana wartość to 1132 kg. Niezależnie od tego, ile tych koni mechanicznych i kilogramów tam było, samochód ponownie w 1992 roku wyraźnie zdeklasował konkurencję, zdobywając Mistrzostwo Świata producentów i załogi nim startujące wygrały aż 8 z 14 rozegranych rund WRC. Inne modele Lancia Delty w skali 1.24, jakie można znaleźć na rynku, to są Lancia Delta Integrale w wersji 8-zaworowej grupy A z raju Argentyny z 1988 roku, załoga Jorge Recalde, Jorge del Buono, załoga, która zwyciężyła w rajdzie Argentyny, stając się przy okazji bohaterami narodowymi. Jest to model sprzedawany przez argentyński oddział firmy Salvat. Następnie firma XO produkuje Lancia Delta Integrale 16V grupy A z rajdu Monte Carlo z 1990 roku. Model ten występuje w dwóch malowaniach. Pierwsze to załoga Didier Auriol, Bernard Ocelli, zwycięzcy tego rajdu, a drugie to załoga, która zajęła trzecie miejsce na tym rajdzie, Miki Biasson, Tiziano Siviero. I jeszcze jedna zagadkowa Delta Integrale 16V grupy A, która została zapowiedziana przez portugalski oddział wydawnictwa Salvat. Jest to samochód z rajdu Alicop Algarve z 1991 roku w barwach mistrzów Portugalii Carlos Bica, Fernando Prata. Zajęli w tym rajdzie pierwsze miejsce, natomiast podobnie jak było to z jednym z modeli Renault 5 Turbo, który też portugalski oddział firmy Salvat zapowiedział, nie znalazłem nigdzie informacji, że faktycznie ten model się ukazał i możliwe, że istnieje tylko na papierze. Jeśli chodzi o braki, no to tutaj trzeba producentów modeli pochwalić, bo w zasadzie z A-grupowych Lancia Delta jest wszystko i to w kilku malowaniach z różnych rajdów. Jedyne, czego brakuje, to absolutna nowość z roku 2026. Lancia wróciła do rajdów w klasie Rally 2 z samochodem Lancia Y Rally 2 HF Integrale. Nowy samochód, który zdążył już odnieść kilka sukcesów w WRC i prawdopodobnie pod koniec roku będzie wysyp jego modeli. Życzyłbym sobie, żeby w skali 1.24 też taki model się pojawił. Dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w następnym odcinku.